Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste, drodzy widzowie, witajcie ponownie. Kolejna niedziela. Zobaczcie, jak ten marzec nam zasuwa. Już mamy 17 marca. Zbliża się pierwszy dzień wiosny, ten kalendarzowy. Chociaż mieliśmy fajne, ciepłe dni, nawet już w lutym były wspaniałe, ciepłe dni. Więc przyjemna aura, wiosna, wszystko się budzi do życia. No i my również zgłodniali, wygłodniali wiedzy duchowej. Spotykamy się ponownie na spotkaniu z Balakią Das. Dzisiaj będziemy rozmawiali o oświeceniu. Czy każdy może zostać oświecony? Każdy, to jest w zasadzie stwierdzenie, to nie jest pytanie. Każdy może być oświecony. I na ten temat dzisiaj będzie mówił Balakia Das. Oczywiście w oparciu o wiedzę wedyjską. Tak jak zawsze, tak jak co tydzień. Sprawdzamy, czy Balakia Das jest dostępny i witamy go naszymi wirtualnymi brawami. Dear Balakia Das, please welcome. Yes. Namaste, Baba Das. Haribo, once again we meet. Yes. Please accept our humble obeisances. Very nice to see you. With the warm welcome come this bouquet of spring flowers. Wow, spring is in the air. The pussy willows are out. Yes, Balakia Das. So, yeah, nice. Murti Dasi found them somewhere and offered to you. Please accept. Thank you very much. Thank you, Murti Dasi. Yeah, spring is obviously here. Tak, oczywiście mamy wiosnę. There may be snow, there may be whatever, but it's still spring. Może i śnieg mamy i tak dalej, ale już jest właśnie wiosna, niemalże. Yeah, so welcome everybody. Hope you got your spring smiles on. Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że macie wiosenne uśmiechy. And a spring in your step. Które and the smiles are springing or springing. Spring in the step. When you walk, you're feeling good. Aha. I że masz taki że masz taki sprężny czy sprężynowy krok. Sorry to make it so complicated. No, I just couldn't find the word. I understand the point, but just couldn't find the word to present it nicely, and I probably didn't. But we understand. Yeah. All right. Anyway, so let us begin by offering our respectful obeisances to our spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. I rozpocznijmy od złożenia naszych wyrazów szacunku naszemu mistrzowi duchowemu, Siddhasarupanandzie Paramahamsie. Okay, so we're going to begin with Garanga breathing meditation, as we always do. Rozpoczniemy od medytacji z oddechem i gorangą, tak jak zawsze. And I hope you begin your day with Garanga meditation. I mam nadzieję, że rozpoczynacie swój dzień z gorangą, z medytacją z gorangą.
Now each week we realize there's new people finding us, so I'll explain what we're going to do. I zdajemy sobie sprawę, że co tydzień podłączają się nowe osoby, gdzieś wynajdują nas, więc wyjaśnię to. We're going to use the mantra Gauranga, and mantras are very special sounds. Użyjemy mantry Gauranga. Mantry to są bardzo wyjątkowe dźwięki. They're transcendental. They come from the spiritual world. They have spiritual purifying power. Są transcendentalne. Przychodzą ze świata duchowego i niosą ze sobą duchową moc. So when we contact this transcendental sound, we get purified. Więc gdy wchodzimy w kontakt z tym dźwiękiem transcendentalnym, zostajemy oczyszczeni. Spiritual purification. Duchowe oczyszczenie. So let's learn how to do that. Więc nauczmy się tego. First, we breathe in through the nose slowly, gently, but very deeply. Najpierw wdychamy przez nos, powoli, delikatnie i głęboko. Take the air all the way down to the lower abdomen. Wdychamy powietrze do samego podbrzusza. And as you inhale silently in the mind, chant Go Ra Anga. I w trakcie wdechu, w ciszy, w umyśle intonujemy Go Ra Anga. Gradually, the body fills with air, and then we begin to exhale, and out loud we chant. Ciało stopniowo wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go Ra Anga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. Wdech Goranga w umyśle, wydech Goranga na głos. Before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. Relax your face, your neck, your shoulders, your chest. Odprężcie swoją twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową. Okay, to help us achieve that relaxation, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby nam pomóc w osiągnięciu tego odprężenia, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let your anxiety, your fear, your stress go away with the breath. I niech wasze niepokoje, lęki, frustracje odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. W trakcie medytacji uważnie słuchamy dźwięku, umieszczamy swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. Now, during the meditation, I suggest you close your eyes because this helps us to relax more deeply and prevents distraction. W trakcie medytacji sugeruję zamknąć oczy, ponieważ wspomaga to medytację i zapobiega rozproszeniom. When we finish the meditation, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma, odczuwajmy jej efekty. Okay, so everybody get comfortable and follow my guidance. Więc wszyscy zajmijcie wygodne pozycje i podążajcie za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy.
Haribol. Okay, so again, easy to do, very relaxing and spiritually amazing. Więc ponownie, jest bardzo proste, bardzo łatwe i niesamowite duchowo. So don't neglect it, don't miss it, add it to your life and get the benefit. Nie zaniedbujcie tego, nie pomińcie tego. Dodajcie to do swojego życia i korzystajcie. Okay, so remember, everything comes from the Vedic scriptures that I present. Pamiętacie, wszystko co przedstawiam pochodzi z pism wedyjskich. See, the Vedic philosophy is a complete philosophy. So you can take from this bank of knowledge and apply it to any situation. Wiedza wedyjska jest takim kompletną wiedzą, takim bankiem informacji i możesz pobierać różnych tych informacji z tego banku i zastosować w różnych sytuacjach w życiu. There is a Vedic perspective on everything, Jest wedyjska perspektywa dotycząca każdego tematu. which is fantastic for us because this is the absolute truth descending through a perfect line of teachers since time immemorable. Co jest wspaniałe dla nas, ponieważ to jest prawda absolutna, która zstępuje do nas w linii nauczycieli sukcesji i jest od czasów niepamiętnych. And it was compiled in the Vedic scriptures 5,000 years ago. Zostało to skompilowane, ta wiedza, w formie pism wedyjskich 5000 lat temu. So everything's coming to me through this perfect lineage known as the Brahma Sampradaya. Więc wszystko to przychodzi do mnie w linii, tej doskonałej linii, która nazywa się Brahma Sampradaya. And I'm just passing it on. A ja to tylko przekazuję. Okay, so today is anyone can be enlightened. Więc dzisiejszy temat. Każdy może być oświecony. And that's true. I to prawda. Anyone, that means everybody. Nobody is not qualified or exempt. Każdy oznacza, że wszyscy. Nikt nie jest niekwalifikowany albo pominięty. I should say that again. Some people are unqualified, but it's not because they're excluded, it's just because they are in a particular consciousness. Może powiem to inaczej, że niektórzy nie są kwalifikowani, a nie dlatego, że są wyjęci jakby z tej formuły, że są oddzieleni, ale dlatego, że mają pewnego rodzaju świadomość. So when we talk about anyone, when we talk about individuals, we're talking about the spirit soul, not the material bodies. Gdy mówimy o osobach, o jakiejś osobie, to nie mówimy o materialnych ciałach, tylko o indywidualnej duszy. We're talking about the person and not the clothes on the person. Mówimy o osobie, a nie o ubraniach, które posiada. So our physical body and mental body are described in the Vedas like layers of clothing. Ciała fizyczne i mentalne są w Wedach opisane jako ubrania. They cover us, the eternal spirit soul. Pokrywają nas, wieczną duszę. We're the life force. We're the living person in the body. My jesteśmy siłą życia wewnątrz ciała. The life of the body. The body's dead. We're the life. Życiem w ciele. Ciało jest martwe, to my jesteśmy życiem. So what we're talking about is enlightenment of the soul. Więc to, o czym mówimy, to o oświeceniu duszy. And we also learn not only are we spirit souls, but we're part and parcel of the supreme soul. I nie tylko dowiadujemy się, że jesteśmy duszami, ale również, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. Or to help our materially understanding brains, we're the children of the Lord. Albo aby pomóc naszym mózgom myślącym materialnie, jesteśmy dziećmi najwyższego Pana. So let's look at it factually. The spirit soul that we are is pure, perfect,
and enlightened by nature. Spójrzmy na fakty. Dusza, którą właśnie jesteśmy, jest czysta i oświecona z natury swojej. And when we talk about enlightened, what does that word mean? A gdy mówimy o oświeceniu, to co to słowo oznacza? It refers to in the light of knowledge. Oznacza ono, że jest się w świetle wiedzy. In the Vedas, it describes two situations, lightness and darkness. Wedy opisują dwie sytuacje, że jest oświecenie i ciemność, mrok. Light is referred to as the light of truth, the light of knowledge, the light of understanding. A światło jest opisane jako światło wiedzy, światło zrozumienia. And darkness is described as being ignorant. A ciemność, mrok, jest opisany jako ignorancja, niewiedza. So, if we don't have the light of knowledge, transcendental truth, then we're in the darkness of ignorance. Więc jeżeli nie posiadamy światła, wiedzy transcendentalnej, to jesteśmy w ciemności i ignorancji. So some people hear the word enlightenment and immediately they think of some cosmic thing. Więc gdy ludzie słyszą najczęściej o oświeceniu, to najczęściej myślą o jakichś kosmicznych sprawach. Oh, he's an enlightened person. He's an enlightened saint or whatever. O, to oświecona osoba, oświecony święty. But a lot of people who are in this materially described category of enlightenment are actually ignorant. They're not enlightened. Ale wielu ludzi, którzy są właśnie opisywani w tych materialnych kategoriach jako oświeceni, tak naprawdę są w ignorancji, nie są oświeceni. But they pose as enlightened, they appear to be enlightened, they're accepted as enlightened. Pozują na oświeconych, przedstawiają się jako oświeceni, czy są tak postrzegani. They're worshipped as enlightened. Wielbieni jako oświeceni. But they're not. They're still in ignorance. Ale nie są. Są wciąż w ignorancji, niewiedzy. You know, there's a saying from the Vedas that says, a fool can pose as enlightened and nobody will know. Jest takie powiedzenie w Wedach, że głupiec może pozować na oświeconego i nikt tego nie rozpozna, nikt się nie dowie, nie zorientuje. In other words, he can wear the right clothes, he can have the glitter in his eye, he can be very charismatic, he can have the big beard, whatever you think an enlightened person looks like. Może mieć odpowiednie ubrania, jakiś błysk w oku, być charyzmatyczny i tak dalej, brodę i może wyglądać w taki sposób na oświeconego, jak mógłbyś sobie ty to przedstawiać, że on powinien He's być. from the right country, maybe India. Jest z prawidłowego kraju, czyli z Indii na przykład. Oh, he's been to this university and got some degrees, or he's written some whatever. There's all kinds of things he can have attached to him. Może ukończył jakiś uniwersytet, który na to by wskazywał, czy jakieś różne rzeczy, czy napisał jakieś książki i tak dalej. Różne rzeczy, które mogłyby wskazywać na to. Są przyłączone do jego osoby. It all becomes obvious when he opens his mouth. Ale wszystko to staje się oczywiste, gdy otworzy swe usta. When he begins to speak, you can understand that person is not enlightened. Gdy zaczyna mówić, rozumiesz, że ta osoba nie jest oświecona. But yet here's some humble person, looks like just some common person you would never suspect. He may be fully enlightened. A tutaj może być jakaś biedna osoba, która w żaden sposób nie wygląda na osobę oświeconą w naszym So postrzeganiu, it can ale go both może ways. może być w pełni oświecona i to może iść w dwie strony. There's a Vedic story in our history that's just describing this. Jest taka wedyjska historia, która opisuje to. It's a long story. I'm just going to give you one part. To jest długa historia, ja tylko dam wam jej część. But there was a great saintly person
who was born with the remembrance of the truth, what had happened to him previously, etc. Była pewna wielka święta osoba, która narodziła się i miała pamięć ze swoich poprzednich żyć. His name was Jarabarat. Jego imię to Jadabarat. And he remembered that because of attachments in a previous life, that he had to take this birth a third time. This was his third journey since this event started. And he was determined not to get trapped again in a material attachment. I pamiętał, że znalazł się w tej chwili już w trzecich swoich narodzinach pod rząd i był zdeterminowany, jakby sekwencja taka była, pamiętał, dlaczego tak się stało i był zdeterminowany, aby już nie dopuścić do kolejnych narodzin. So he played dumb. Więc odgrywał głupca. He acted like he was just completely mentally deranged, illiterate. He couldn't understand things. He couldn't learn. Wyglądał jak taki głupiec, który niczego nie rozumie, niczego nie ogarnia, niczego nie potrafi się nauczyć. Because he didn't want to get involved in material entanglement. Ponieważ nie chciał być zaangażowany w te uwikłanie materialne. But he was absolutely a realized person. Ale był całkowicie samozrealizowaną osobą. He was very physically strong, very big. And so his people around him called him a man animal. On był bardzo fizycznie silny, taki duży mężczyzna. I ci ludzie, którzy byli wokół niego, nazywali go człowiek-zwierzę. In a man's body, but with the consciousness or mentality of an animal. W ciele człowieka, ale ze świadomością czy mentalnością zwierzęcia. So they put him out working in the fields and etc. Just like that. Więc pracował w polu i tego typu zajęcia. And he was okay with that. No problem. Because he had this fully satisfied, enlightened condition inside. I to mu odpowiadało, ponieważ wewnątrz miał całkowicie oświecony stan. One time this king of this whole region was coming through his area being carried on a palanquin, which is a platform carried by 4 men. I pewnego razu król z tamtego regionu przejeżdżał właśnie przez te miejsce, gdzie był ten Jadabarat i jechał na palankinie niesionym przez ludzi. 4 osoby go niosły. And one of the men carrying the palanquin became lame and couldn't continue. Jeden z tych ludzi, którzy nieśli palankin, skaleczył się i nie był w stanie nieść palankinu dalej. And they saw Jadabarat in the field and they said, wow, there's a big, strong person. And they went and got him and had him come carry this palanquin with the other 3 guys. Dostrzegli właśnie Jadabarat pracującego w polu i widzą, o, wielki, silny mężczyzna i zaciągnęli go do tego palankinu, aby niósł go. But he was a fully realized soul. So when he was walking, out of compassion for all living entities, he was very careful not to step on any ants and bugs and so on. Ale on był oświecony, dlatego pełen współczucia i idąc nie chciał nadepnąć na żadne mrówki, jakieś robaczki i tak dalej. So as a result, his walking was very erratic. Więc w rezultacie jego chodzenie było takie nierówne. And the king was being bounced around. I ten król tam podskakiwał w tym palankinie. And the king became very angry and yelled at the carriers, what are you guys doing? I król się rozzłościł i krzyknął na tych, którzy go nieśli, co wy tam robicie? And they said, it's not us, it's him. He's the one. A oni mówią, to nie my, to ten tutaj. So the king began to chastise Jadabarat. Więc król zaczął ganić Jadabarat. And so Jadabarat, at this time, he hadn't said anything previously.
he began to reply to the king. I wcześniej nic nie mówił Jadabarat, ale w tym momencie postanowił odpowiedzieć królowi. Basically with the idea, you think you're a king, you think you're a big monarch and big, rich aristocratic controller. Generalnie chodziło o to, że ty myślisz, że jesteś królem, monarchą, jakimś wielkim arystokratycznym kontrolerem. But this is all false. You're just a spirit soul. And this is all false prestige. Ale wszystko to fałszywe. Ty jesteś duszą. Wszystko to tylko fałszywy prestiż. In other words, he began to speak the truth, and the king, fortunately enough, recognized this is not just some man animal, this is an enlightened sage. I zaczął mówić prawdę. I ten król, na szczęście, słuchając go, rozpoznał, że to jest święta osoba, a nie jakiś człowiek zwierzak. So he got down off his palanquin and paid his respects to Jadabarat. Zszedł z tego palankinu i złożył wyrazy szacunku Jadabarat. And Jadabarat then enlightened him with absolute knowledge. Jadabarat wtedy oświecił go wiedzą absolutną. Note the word enlightened. Zwróćcie uwagę na słowo oświecenie. And the king was very receptive and became an enlightened person from that. Król był bardzo otwarty i właśnie z tego powodu stał się osobą oświeconą. See, so in this case, the person who looked dumb, illiterate, man animal, when he began to speak, showed that he was really an enlightened soul and was able to enlighten the king. Więc w tym przypadku mieliśmy osobę, która z zewnątrz wyglądała na jakiegoś wielkiego głupca, wręcz jak jakieś zwierzę i tak dalej, ale gdy otworzył swoje usta, był w stanie oświecić króla. And the king was an unlikely candidate to be enlightened by a man animal. A król nie był osobą gotową, nie wydawałoby się, że jest osobą gotową na bycie oświeconym przez człowieka zwierzaka. But it's obvious he wasn't an ordinary worldly king. He was much deeper than that. Ale było oczywiste, że nie był on takim zwykłym królem, ale był kimś głębiej niż to. There's many stories in our Vedic history about unlikely people becoming perfectly enlightened through their association with great devotees of the Lord. Jest wiele przykładów w naszej historii wedyjskiej, gdzie osoby, które wydawałoby się zupełnie nieodpowiednie do bycia oświeconymi, stały się w pełni oświeconymi przez przez bycie w towarzystwie wielbicieli Pana. From prostitutes to the king and everything in between. Od prostytutek do króli i wszystko pomiędzy tym. Like Lord Jesus Christ. He met Mary at the well. She was a sinful lady. Tak jak Jezus Chrystus spotkał Marię przy... Was she Mary? Mary. Magdalene. Mary. Marię przy studni, a ona była bardzo upadła. She had many husbands. She had no husband at the time, etc. Miała wielu męży, a akurat w tamtym czasie męża nie miała i tak dalej. But Jesus enlightened her, forgave her of her sins, and she became a great follower of Jesus. Ale Jezus wybaczył jej, oświecił ją i stała się wielkim Jego zwolennikiem. So anyone can be enlightened if they come in contact with an enlightened soul. Więc każdy może być oświecony, jeżeli wejdzie w kontakt z osobą oświeconą. And they're receptive. They allow this enlightened truth to enter into their minds and hearts. I jest taka osoba otwarta, pozwala na to, aby ta prawda wstąpiła do ich umysłów i serc. So this is available to anyone and everyone. Więc jest to dostępne do każdego i wszystkich. Because the only difference between an enlightened soul and an ignorant soul is the
ignorant soul is covered by all this material contamination. Ponieważ jedyną różnicą pomiędzy osobą oświeconą a nieoświeconą to to, że ta osoba nieoświecona jest pokryta przez całe zanieczyszczenie. So underneath our covering of wickedness and sinfulness and all the things, offensiveness and degraded nature, Więc pod tym całym pokryciem grzechów, tego obraźliwości, wszystkich tych złych pokryw lies that pure, enlightened gem of spirit, the soul. tych wszystkich zanieczyszczeń leży ten czysty klejnot, czysta dusza. Everybody by nature is pure. Każdy w swojej istocie jest czysty. From the worst to the best. Od najgorszego do najlepszego. So we have to understand that being eternally true, everyone is a candidate for enlightenment. Więc to musimy zrozumieć, że każdy, posiadając tą swoją naturę, jest kandydatem do bycia oświeconym. So one should never think, oh, it could never happen to me. Więc nikt nie powinien myśleć, że mnie się to nigdy nie przydarzy. I'm too wicked, I'm too sinful, I'm too covered. Jestem zbyt niegodny, zbyt pokryty, grzeszny. I'm too much of a demon. Jestem nadto demonem. Not true. Ale to nieprawda. Did not Jesus on the cross say to the murderer that was beside him, because of your faith in me, you will be with me in heaven? Czyż Jezus nie powiedział do tego mordercy, który był obok Niego na krzyżu, i powiedział, że z powodu Twojej wiary będziesz ze mną w niebie? Anybody and everybody can be enlightened. Twojej wiary we mnie. I że każda osoba może być. Now the next question would have to be, do we want to be enlightened? Kolejnym pytaniem będzie, czy chcemy być oświeceni? Unfortunately, the answer is, for most people, no. Na nieszczęście odpowiedzią będzie, że dla większości ludzi nie. We're not interested. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Look how many people were associated with Jesus during his time, and how many of them were receptive. How many of them really wanted to be enlightened? Not very many. Spójrzmy na życie Jezusa. Tak dużo ludzi go otaczało przez jego pobyt na tej planecie. I ilu z nich było otwartych, ilu z nich przyjęło te jego nauki? Niezbyt wielu. So we have to do our part. See, it always comes back to us. What do we want? Więc musimy wykonać swoją pracę. Zawsze to sprowadza się do nas. Czego my chcemy? Do we want to be enlightened or we want to remain in ignorance? Czy chcemy być oświeceni, czy chcemy pozostać w ignorancji? See, if a child goes to school and he doesn't want to learn, no matter how talented he may be, if he doesn't want to learn, he's not going to learn. Gdy dziecko idzie do szkoły i bez względu na to, jak utalentowane by nie było, jeżeli nie chce się uczyć, to się nie będzie uczyło, nie nauczy. It always is an individual choice. God gives us what we want. To jest zawsze indywidualny wybór. Bóg daje So nam to, czego chcemy. So if I want to remain in ignorance, that's what will take place. Jeżeli chcę pozostać w niewiedzy, to właśnie będzie miało miejsce. But 500 years ago, the Supreme Lord himself appeared as Lord Gauranga. Ale 500 lat temu sam Najwyższy Pan pojawił się jako Pan Gauranga. And he brought with him a secret weapon. I przyniósł ze sobą tajemną broń. Not a weapon to kill people, a weapon to kill darkness, a weapon to kill their demoniac consciousness. Nie broń, aby zabijać ludzi, ale broń, aby pokonywać ciemność, demoniczną świadomość.
See, he brought the weapon that will dissipate the darkness and bring light into everybody's life. Przyniósł broń, która rozproszy ciemność, mrok i przyniesie światło każdemu. If you take a group of really dirty people and they like to be dirty, they don't want to be clean. Jeżeli weźmiesz grupę ludzi, którzy są brudni i podoba im się być brudnymi, nie chcą być czyści. I'm talking about physically dirty. They got dirt, dust, all kinds of things covering them. Mówię tutaj o brudzie fizycznym, że mają różnego rodzaju jakiś pył na sobie, brud i tak dalej. But if somehow they get caught in a rainstorm, all that dirt gets washed off. Ale jeżeli by przyłapała ich burza deszczowa, no to cały ten brud zostanie zmyty. They didn't voluntarily do it, it just happened because they came in contact with water. Dobrowolnie tego nie zrobili, ale stało się to, ponieważ weszli w kontakt z wodą And they got clean. i zostali oczyszczeni. See? So, the Lord Gauranga, he brought the holy names, transcendental sound, and distributed it everywhere. Więc Pan przyniósł ze sobą święte imię, transcendentalny dźwięk i rozdał to wszystkim. Without discrimination. Bez oceniania, dyskryminacji, It's described like the rain cloud. rozróżniania. Jest to opisane jako chmura deszczowa. It rains on the desert, it rains on the rivers, it rains on the ocean, it rains on the rocks, it rains on fertile soil. Doesn't discriminate. Wylewa swoje potoki, czy ten deszcz wylewa na żyzną glebę, na kamienie, na oceany, rzeki, wszędzie. Nie rozróżnia. And Lord Gauranga, knowing that in Kali Yuga most people prefer darkness, he brought the holy names to change that. I Pan Gauranga, wiedząc, że w Kali Judze dusze wybierają ciemność, przyniósł święte imię, aby to zmienić. And rained love of God upon everyone I wylał miłość do Boga na każdego. by the hearing and chanting of transcendental sound. Poprzez słuchanie i intonowanie dźwięku transcendentalnego. Even hearing these mantras purifies. And if I chant the mantras, then that's even better. Samo słuchanie tych mantr oczyszcza, a jeżeli je intonuje, to tym lepiej. It's kind of like if I'm caught in the rain and I'm dirty, I'm just standing there. That's good. But if I actually try to cleanse myself, that's much better. To tak jakby złapał mnie deszcz i stoję, to jest to dobre, oczyści mnie. Ale jeżeli staję tam i jeszcze zaczynam pocierać to ciało, próbuję się oczyszczać sam, to tym lepiej. So if we voluntarily put ourselves under the shower of the holy names, and I sing the holy names in response, that's the greatest thing. Więc jeżeli dobrowolnie umieścimy się w tych potokach świętego imienia, takiej burzy świętego imienia, jakby deszczu świętego imienia, i to będzie nas oczyszczało. Jeżeli jeszcze będziemy intonowali do tego, to jest wspaniałe. And just by doing that, that is showing I'm lightened to a certain degree. I samo robienie tego wskazuje, że już jestem do pewnego stopnia oświecony. I understand this is good for me. This is the best thing I can do. This will make it so I can actually become really happy and satisfied. Rozumiem, że jest to dobre dla mnie, że gdy to robię, to będę prawdziwie szczęśliwy i usatysfakcjonowany. I can easily begin to appreciate I'm spirit soul and I have this eternal relationship with the supreme soul. Łatwo jest mi docenić fakt, że jestem duszą i że mam swój wieczny związek z duszą najwyższą. And I can engage in service to the Lord. Mogę zaangażować się w służbę dla Pana. And the highest service
is chanting the Lord's names. A najwyższą służbą jest intonowanie imion Boga. This is enlightened, not only understanding it, but practicing it. Więc to oświecenie to nie tylko rozumienie tego, ale praktykowanie tego. So that's why we're saying when you get up in the morning, be an enlightened person. Don't still be in the darkness of ignorance. Więc gdy wstajesz rano, mówimy, to nie bądź tą osobą, bądź oświeconą osobą, a nie tą osobą, która jest wciąż w ciemności i ignorancji. And what does an enlightened person do? Chant the holy names. Co robi taka oświecona osoba? Intonuje święte imiona. That's what we're saying. And every morning, why not do your Guranga breathing meditation? I dlatego mówimy, że dlaczego nie robić każdego dnia z rana medytacji z gorangą i oddechem. And if you accept that, yeah, then you're in this enlightened status. I jeżeli to zaakceptujesz, to tak, jesteś w tym, masz ten status oświeconego. And you can encourage others to do the same, so you can spread the light. I możesz zachęcać innych, aby również to robili i w ten sposób szerzyć światło. In a dark room, the light of one candle goes a long ways. W ciemnym pomieszczeniu światło jednej świeczki bardzo pomaga, szeroko się niesie. So in this dark room of material life, if we have this light of knowledge, we can light up a lot of other people's lives as well. Więc w tym ciemnym pomieszczeniu materialnego życia, jeżeli mamy tą naszą świeczkę, to możemy oświecić wiele innych osób. And by doing so, you feel completely enlightened even more. A robiąc to, czujesz się jeszcze bardziej oświecony, Inspired, enthusiastic, zainspirowany, entuzjastyczny. because the Lord is pleased. Therefore, you experience that pleasure. Ponieważ Pan jest zadowolony i doświadczasz tej przyjemności. The spiritual master is pleased. You experience that pleasure. Mistrz duchowy jest zadowolony i ty doświadczasz tej przyjemności i jego przyjemności. And anyone can do it, Każdy może to robić. even a young child. Nawet małe dziecko. Last week, we had a mother come to our program, and she brought her 9-year-old daughter. W zeszłym tygodniu mama z 9-letnią córką przyszła na nasz program. Now, normally when parents bring kids to these programs, it can be a disturbance because kids are kids. Normalnie to, gdy rodzice przyprowadzają swoje dzieci na takie programy, no to może być to wielkim zakłóceniem, ponieważ dzieci to dzieci. The programs are not actually geared for children, they're for adults. Te programy, które robimy, one nie są skierowane do dzieci, tylko dla dorosłych. But anyway, during the presentation, I said, like I always do, that your spirit soul. I w trakcie tej prezentacji, tak jak zawsze to mówię, to powiedziałem, że jesteśmy duszami. So after the program, or maybe it was the next day, the little 9-year-old girl came up to her mother and said, "Mom, do you know your spirit soul?" I po tym programie, nie wiem, czy to było wtedy, czy następnego dnia, ta 9-letnia córeczka przyszła do mamy i mówi: Mamo, czy ty wiesz, że jesteś duszą? And they've got 3 parrots and they got a cat. She said, and they're spirit souls too. Mają 3 papuszki i 1 kota i ona mówi, że to są również dusze. So what the point is, even a little child, 9-year-old girl, she's a very nice girl, by the way. She was enlightened by just hearing that and passing it on. Więc oświeconą była ta 9-letnia dziewczynka i przy okazji mówiąc, bardzo wspaniałe to dziecko jest, że ona po prostu została oświecona słuchając tego i przekazując dalej. And as we grow in our knowledge, the enlightenment grows and we become more enlightened until we're perfectly, purely enlightened. I w miarę wzrostu naszej wiedzy
to stajemy się coraz bardziej oświeceni, aż do tego punktu, gdzie jesteśmy całkowicie oświeceni. So don't forget, Czysto oświeceni. never say, I can never do this. You can do it. You are the candidate that the Lord is waiting to pass this enlightened truth to. Więc nigdy nie myślcie, że ja tego zrobić nie mogę. Nie, jesteś doskonałym kandydatem, na którego czeka Pan, aby przekazać mu to. Okay, so time to chant. Więc czas na intonowanie. This is certainly an enlightening activity. Jest to z pewnością oświecająca aktywność. And we're going to chant again, Haribo, Nitai Gor, Haribo, or Goranga Haribo. Będziemy intonowali Haribol, Nitai Gor, Haribol albo Goranga Haribol. We'll start with Goranga Haribo. Zaczniemy od Goranga Haribol. Goranga Haribo. Goranga Haribo. Everybody. Haribo, Nitai Gor, Haribo.
Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Gauranga, 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 Haribo. Haribo, Gauranga. Haribo, Gauranga. Haribo, Gauranga. Haribo, Gauranga. Haribo, Gauranga. Haribo, Gauranga. Haribo. Haribo. All right. So there you have it. Official spring is just right here, a few days away. Więc proszę bardzo, ta oficjalna wiosna już za kilka dni. So springtime brings some enlightened feelings, right? Everything's coming alive and blooming, and weather's coming very favorable. Czas wiosny niesie ze sobą taki czas ożywienia, wszystko zaczyna kwitnąć, zaczyna się pojawiać życie. So why not let that enlivened, enlightening feeling into your life through transcendental sound? Dlaczego nie dodać tego takiego ożywczego wpływu do waszego życia przez transcendentalny dźwięk? Okay, thanks for joining. We thank you, Baba Das, for translating. We thank you, Slava, for your expertise. Dziękujemy wam za podłączenie, Bawadas za tłumaczenie i Slawie za jego wiedzę techniczną, pomoc. And we'll see you again next time. I widzimy się ponownie następnym razem. All the best. Namaste, Haribo. Thank you very much, dear Balakiadas, for enlightening Thank you us. much, Baba Das. We appreciate Haribo. the enlightenment. Thank you very much. Please accept our obeisances. Thank you. Bardzo dziękujemy Balakidas za te piękne słowa, za jego czas, który poświęca dla nas. Zawsze to jest bardzo miłe i takie właśnie oświecające, ożywcze. Mam nadzieję, że i dla was też, bo dla mnie zawsze jest to bardzo przyjemny czas. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach i dzielcie się z innymi. I również podłączajcie się pod nasze inne programy, które dzieją się cały czas online. Różnego rodzaju pogadanki, wykłady na różne tematy. Można się kontaktować bezpośrednio z tymi osobami, zadawać różne pytania, dociekać, oświecać się. I również kirtany, różnego rodzaju medytacje, które również dzieją się na żywo. Więc zachęcamy was do tego, podłączajcie się i w takim razie do zobaczenia następnym
razem następny weekend. Widzimy się ponownie. Wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele. Namaste.